Siema wszystkim, głównym celem mojego filmu, dzisiejszego filmu jest opis mojej jednostki treningowej, dzisiejszej jednostki treningowej. Ale zanim przejdziemy do tej jednostki, zobaczcie ten film, jest to mój pierwszy film na KFD, ostatnio mi się pojawi na YouTube, więc sobie kliknąłem i patrzę, o kurde, no czy nie lepiej zrobić redukcję, ponieważ poprzednia redukcja była naprawdę dobrze zrobiona, w formie, chociaż tutaj ten film tego może do końca nie pokazać, bo ta forma była później. Miałem gdzieś tak 5-1% tkanki tłuszczowej przy wadze 9,5 do 100 kg. Więc jak kot chce, to może zredukować. No i jak patrzę na te filmy, to mnie to coraz bardziej motywuje i zastanawiam się, pomimo tego, że dobrze już dźwigam, czy nie lepiej jednak poczekać z maksowaniem, zrobić sobie ładną redukcję, jeszcze bardziej popracować nad stabilizacją i zacząć później dopiero dźwigać. Jak myślicie? Druga kwestia związana z pojmowaniem treningu siłowego. Trening siłowy to jest trening siłowy, który obejmuje kulturystykę, trójbój siłowy, dwubój, strongman. Natomiast stricte nie istnieje takie coś jak trening kulturystyczny. Dlaczego? Ponieważ ich trening polega na pokonywaniu oporu zewnętrznego, a pokonywanie oporu zewnętrznego to jest trening siłowy. Więc w kulturystyce tych stref hipertroficznych czy bloków hipertroficznych jest więcej niż w trójboju, co nie znaczy, że strefa hipertroficzna w trójboju nie występuje. Natomiast w trójboju częściej się pikuje, czy tam wchodzi się w strefę ciężkoatletyczną w przedziałach 1-3 niż w kulturystyce, gdzie w kulturystyce też można pikować. Więc nie ma innej fizjologii hipertroficznej dla kulturystyki, czy dla trójboju siłowego. Nie ma innej metodyki wprowadzenia hipertrofii dla kulturystyki, czy dla trójboju siłowego. Więc ja jestem specjalistą od treningu siłowego, który obejmuje kulturystykę i część kulturystów pojawiają się u mnie na kanale. Sam trenowałem kulturystykę. Jestem specjalistą od trójboju siłowego i mam takich zawodników. Mało tego, jak wiecie, startowałem z Strength Wars, czyli w sporcie wszechstronnym, gdzie mamy i elementy strongman, i elementy trójboju siłowego, i elementy street workout. Więc jak widzicie, człowiek, jeżeli jest specjalistą od treningu siłowego, może być specjalistą od wszystkiego. Trochę inaczej to wygląda w dwuboju siłowym, gdzie mamy elementy techniczne. No i trener, który nie zna podstaw technicznych dla rwania podrzutu, no to nie będzie dobrym trenerem, pomimo że będzie mógł zbudować u takiej osoby dobrą siłę. No ale techniki nie opanuje. Jeśli chodzi o street workout i siłę w podciąganiu czy dipsach, przez to, że startowałem z Strength Wars, musiałem tutaj spowodować rozwój siły na tych ćwiczeniach. Więc moim zdaniem, jeżeli osiągnąłem przy wadze 115 kg, 75 kg w podciąganiu, czy 115-120 kg w dipsach, to są bardzo dobre wyniki. Więc to świadczy o tym, że człowiek, jeżeli choć trochę zajmuje się treningiem siłowym, no efekty może mieć wszędzie, wystarczy troszeczkę myśleć. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które uważają, że istnieje takie coś jak trening kulturystyczny, zwykle te osoby nie mają żadnego pojęcia o treningu i trenują zwykle jakimś tam planem, który możemy znaleźć na każdych forach kulturystycznych. No i najczęściej ich argumentem na ich metody jest to, że trenują tak, bo tak i tyle. Dlatego nie bez przyczyny zwiększają się koszty na środki dopingujące, aby wystartować w zawodach kulturystycznych. Naprawdę są to sumy niewiarygodnie wysokie, ponieważ większość sylwetkowców, nie wszyscy, powtarzam, trenuje karygodnie, katastrofalnie źle. Tu bardzo ciekawy filmik z roku 2015, czyli 3 lata temu. Jak widzicie, ta technika nie była optymalna, ale siła była, więc jak na wagę nieźle. Teraz robię, czy w formie robiłem bez taśm 260 kg 10 razy. Tu trening martwego ciągu, pierwsza seria 290 raz, potem 2, potem 3, potem 4. Jest tutaj zabawa układem nerwowym, ale to opiszę później. Każda kolejna seria była dla mnie łatwiejsza, najcięższa chyba ta pierwsza na 290 kg na raz. Kilka dni wcześniej też robiłem podobną metodą progresji na 280 kg i też 1, 2, 3 i w czwartej serii 4 razy. Już lekkie siady wprowadziłem, trening 2 dni temu, 230 kg 5 razy na luzie, technika, dokładność, no i tyle. Jedziemy dalej. A tutaj widzicie prawie cały trening, prócz rozgrzewki. Może kiedyś pokażę, jak rozgrzewam się stricte do martwego ciągu sumo.
Jak widzicie, znacznie różni się od tego, co oczekiwaliście. Sporo stabilizacji, sporo wzmocnienia rdzenia wielopłaszczyznowego. Dobra, przechodzimy do głównego ćwiczenia dnia, czyli martwy ciąg sumo. W sumo jestem troszeczkę silniejszy niż w klasyku. Jak jestem troszeczkę silniejszy w sumo, stąd muszę kształtować siłę w tej wersji. Tak, jak zdążyliście zauważyć w wcześniejszym opisie, wykonuję drabinkę i falę, czyli 300 kg na raz w pierwszej serii, 300 kg na 2 w drugiej serii, 300 kg na 3 w trzeciej serii, 310 kg na raz, potem na 2, no i nie udało się na 3, ponieważ RPE wychodziło mi gdzieś 9,5, więc wolałem nie maksować. Na maksowanie przyjdzie czas. No i na czym to polega? No jest to zabawa albo oszukiwanie układu nerwowego, albo korzystanie z drabatów układu nerwowego, tak zwanego mechanizmu PTP, czyli dzięki temu, że wykonuję ciężką serię, ale nie maksymalną, powiedzmy na 85, 90, 95%, każda kolejna seria będzie łatwiejsza, czyli ten skurcz będzie silniejszy. Mało tego, zmęczenie nie będzie wysokie, tak jak na przykład w falach, gdzie zmęczenie może w pewnym momencie przekroczyć korzyści tego mechanizmu. No i druga sprawa, oswajam się z ciężarem, naprawiam swój automatyzm i z każdą serią robię to dokładniej i widzę te szczegóły. W tym ćwiczeniu nie ma żadnej filozofii, wzmacniam ekscentrycznie, jak to się mówi, grupę mięśni kuszowo-goleniowych, szczególnie mam słabą lewą, ale unilateralnie robię to w innym dniu. Ćwiczenia, które ma wzmocnić moje przywodziciele, są strasznie słabe. Zrobiłem małą progresję. Wcześniej robię izometrycznie, teraz jak widzicie ekscentrycznie opuszczam się. No i widzę z tego efekt. Coraz lepiej się czuję, coraz silniej się czuję